Dzisiaj sprawdzam tip na dobry chleb. Miałam dwa. Lecimy z testem. Wiecie, co się wydarzyło? Właśnie dotarłam do Corleone, w którym dzisiaj jest impreza związana z chlebem. Jem sobie chlebek, pan się ze mną podzielił. Takich mamy cudownych Włochów. Przede mną jeszcze lepsze wyzwanie. Cappuccino lady, sycylijskie słońce. Dzisiaj sprawdzam tip na dobry chleb z naszej dżuliańskiej piekarni. Byłam przed chwilą, zapłaciłam za 2,80 zł, euro 80. Kupiłam dwa, bo nie wiem, który jest na zakwasie, który nie jest na zakwasie. Poszukam, czy w ogóle jest. I co ja tutaj mam? Mam torebkę obrędowaną. Pięknie, pięknie. O, nawet tutaj jest jakiś chyba logo. Chyba nie. Albo informacja, że może być przeznaczony do spożywczych rzeczy. I mam dwa chlebki. Jeden taki i drugi taki. Wyglądają bardzo podobnie. Ten już widzę, że jest żółty w środku, ten może być biały. Cóż ja mam tam jeszcze w środku? W środku, moi drodzy Państwo, w środku mam paragon. Paragon, który informuje mnie o tym, że za dwa chleby zapłaciłam euro 60. Dużo, mało, chleby nie są największe. To jest, nasz polski chleb jest pewnie takiej, minimalnie takiej wielkości jak ten, a nawet może być trochę większy i szerszy. No ale sprawdzamy. Ten pachnie wybornie, zresztą cała piekarnia pachnie wybornie. Chleb na Sycylii ma żółty bądź złocisty kolor. Wynika to z tego, że jest wytwarzany z mąki z pszenicy durum, semoliny, która powoduje właśnie taki odcień pieczywa. Oprócz tego powoduje ona sprężystą strukturę i chrupiącą skórkę oraz bardziej wyrazisty, lekko orzechowy smak. Tak wyglądają dwa różne chlebki. Ten jest ten chlebem. Proszę bardzo. Możemy tutaj Wam pokazać. Ten jest takim chlebkiem. Chyba ten jest bardziej dla mnie, chociaż nie wiem. Ma trochę inną strukturę, inną ilość dziurek, inaczej się palec układa w środku. No sprawdzimy, czy którykolwiek z nich przypomina ten polski chleb. Semolina daje dość zwarty, sprężysty miękkisz, który wolniej traci przyjemną strukturę, a dzięki temu chleb dużo dłużej może pozostać świeży w porównaniu do chleba polskiego. Dobra, lecimy z testem. I teraz tak. Porównujemy ten chleb. A on nie pachnie jak ten na zakwasie. Żaden z nich nie pachnie. Czyli zacznę teraz drugą stronę, od tyłu. Zacznę od tyłu, zacznę najpierw ten porównywać, który wydaje mi się, że może być na zakwasie, a skończę na tym. Chleb z semoliny ma intensywny zapach pszenicy i świeżego zboża, delikatną słodycz i lekko orzechowy prażony aromat. Robię tak samo, żeby nie było spaczenia z sezamem i skórką, która dosyć specyficznie pachnie. Wydłubałam tylko ze środka. Sezam na skórce powoduje bardzo charakterystyczny, intensywny aromat i doskonale komponuje się z semoliną. On nadal ma taką troszkę smak, ja nie wiem, może to jest jakaś przyprawa, jakiś przyprawy smak. Ale jest dobry ten chleb. Ten chlebek jest dobry. Natomiast wracamy do tego. W klasycznym chlebku włoskim przypraw jest zazwyczaj niewiele. Podstawą jest mąka z pszenicy durum, woda, drożdże i sól. Czasami są takie dodatki jak oregano, rozmaryn, tymianek, nasiona kopru włoskiego. Nie mam pojęcia. Jak ja mówię bez skórki, to one są jakieś takie lepsze. Aromatyczna gruba skórka to też zasługa semoliny oraz sezamu. No może po prostu jest 11, jestem głodna. Okazało się, że chleb na zakwasie w naszej piekarni można kupić tylko o godzinie 7 i pieczony jest tylko w limitowanych ilościach. To jeszcze inny chleb, który powinien mieć paski. Ani kratkę, ani prążek wzdłuż, tylko paski. Więc w czwartek wybiorę się jeszcze raz, żeby sprawdzić. Ale ja obstawiam, że to jest ten z długą dziurą. Testowałam, jadłam i z łososiem, i z pastą awokado. No to jest chlebek, awokado i z jajeczkiem.
Jajeczko jest tańsze. Awokado też niby włoskie. Oliwa, szczypta pieprzu. Dzień dobry, jest 7:08. Ja wychodzę właśnie ze swojego domku i idę po chlebek zobaczyć, czy jest. Żeby nie było, że tylko wyszłam znowu, idę dalej. Idę pod górkę. Mamy jedną górkę i właśnie na nią się wspinam. I wiecie, co się wydarzyło? Dziś i jutro jest nieczynne. Ale w poniedziałek mogę przyjść. A chleb na zakwasie? Czy ja będę miała szansę, żeby sprawdzić ten chlebek? Ktoś się pyta, czy chleb z wtorku sycylijski też idzie zjeść? To idzie w formie tościków, ale da się to zrobić i to całkiem przyzwoicie. Zaczynam kolejny dzień misję chleb. Dzisiaj mamy wtorek, jest godzina 7:10 i ja pędzę po co pędzę? Po chlebek na zakwasie. Pędzę sprawdzić, czy będzie chleb na zakwasie. Już niedaleko, już dochodzę. Tak, jestem. O, jest zamknięte. Jak to? Mam chlebek na zakwasie, będziemy próbować. Proszę. Dobra, mam chleb na zakwasie, ale też mam bułeczki od Pietro. Żeby było odrobinę słodkości, mamy też 2 malutkie słodkie ciasteczka od Pietro. Od Salvadore. Tutaj. Tak, i mogę zmierzać do domku już teraz. Przetestowałam chlebek na zakwasie sycylijski. Proszę. Jeszcze chrupiący, trochę żółtawy, z sezamem. Ogólnie jest bardzo dobry, tylko żółty. I po co ten sezam? Mam chleb na Sycylii. Tak się zaangażowałam w temat chleba na zakwasie na Sycylii, że postanowiłam wybrać się na pierwszy festiwal chleba na zakwasie, który odbywa się w Corleone. Właśnie dotarłam do Corleone, w którym dzisiaj jest impreza związana z chlebem wypiekanym w tradycyjny sposób. I dzisiaj przez cały dzień piekarze z 4 piekarni pieką ten chleb o długości 12 metrów. To jest pierwsza tego typu impreza tutaj w Corleone, więc jestem i sprawdzam. Na razie jest spokój. Są rzeczywiście piękne wypieki ułożone, natomiast nic za bardzo się nie dzieje, a niby o 18:30 miało się rozpocząć. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie cokolwiek więcej się tu działo. Jest coraz więcej ludzi. No, nie jest tego za dużo, że tutaj kilka stoisk i tutaj wielkie stoisko z sklepem. To jest ten chleb, którego szukaliśmy. Ci vuoi mettere l'olio? No, dopo mangiamo, ma mangiamo. Devi sentire il Wow! Già. Ok. Grazie. Yeah, I like it. Jem sobie chlebek, pan się ze mną podzielił. Takich mamy cudownych Włochów. Tak wygląda. Pyszny jest. Matko i córko. To jest pycha. Pan, który dał mi chlebek, podzielił się ze mną chlebkiem, jeszcze podszedł i dał mi serwetkę. To się nazywa klasa. Kolejne, które próbuję, pieczywo z oliwkami z tego miejsca. Ja lubię oliwki, więc to nie ma problemu z tym. Pachnie kurczak polski chleb.
Myślę, że jest warta. Warta euracza. Tutaj zjadłam. Accopaggiata per questo bellissimo corso di Ville, popolato dai cittadini con Pan ładnie uśmiecha, więc można mogła. Jest ich do święcenia. Jakby to powiedzieć, że chłop poświęcił i teraz jest bon appetito wszyscy. Tutti bon appetito. I się ludzie rzucili. Czekali na księdza. Chłop jest chyba burmistrzem tutaj. Jak to jest, że w jednej chwili się zrobiło tyle ludzi? Wszyscy jedzą. Ja już wracam, impreza była całkiem przyjemna, ale tak, była mała. Chleb nie był 12-metrowy, taki jeden długi, tylko był połączony było kilkumetrowych chlebów. No a poza tym było git, można było w końcu zjeść normalny chleb, smaczny, pachnący, wyglądał jak chleb. Można było do tego dostać absolutnie wszystkie dodatki, jakie się je. Chyba wędliny tylko nie było. Impreza się zaczęła wtedy, kiedy przyszedł ksiądz, poświęcił i wszyscy się rzucili, absolutnie wszyscy się rzucili na to stoisko z chlebem. Teraz panowie tylko dorabiają i panowie i panie dorabiają. Można było też wina darmowego się napić, mało ludzi piło, więcej osób jadło. Czy mi się podobało? Fajne, super fajne, ciekawe jak kolejne odsłony tej imprezy będą wyglądały i czy im się uda jeszcze bardziej. Przede mną jeszcze lepsze wyzwanie teraz, ponieważ będę musiała, ta droga jest zamknięta, którą zawsze jeździłam, więc będę musiała jechać takimi wąskimi drogami, gdzie tuż za moim oknem jest okno mieszkańca. Więc ciao! Próbuję wyjechać z Corleone i co? Jestem na jakiejś górze z takim widokiem na miasto. Moja Sycylia. Chleb o długości 12 metrów. Chleb nie był 12-metrowy, taki jeden długi, wypiekany, tylko był... I moglibyście subskrybować, komentować, ale nie musicie, jak zawsze. Ale będę wdzięczna, będziemy. Ciao! Cappuccino lady, sycylijskie słońce. Cappuccino lady.